W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń informujemy o nawiązaniu współpracy Huobi z RocketX, wspomnimy o usunięciu kolejnych tokenów z Binance oraz poruszymy wątek dołączenia Avalanche do programu Chainlink Scale. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza i tylko szybciutko przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, a my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. API Hashpot umożliwia deweloperom podłączenie bezpiecznego, ekonomicznego rozwiązania interoperacyjnego Hashpot bezpośrednio do dApps. Projekty już dzisiaj mogą rozpocząć wdrażanie interfejsu API Hashpot. Aby uczcić premierę Megaswap, BitGet rozdaje 200 USDT, 20 zwycięzców uzyska po 10 USDT. Dzisiaj o godzinie 14 czasu polskiego odbędzie się transmisja, gdzie Mia Davison przekaże najważniejsze informacje dotyczące Megaswap. Do Twittera został załączony link do formularza GLIM, gdzie uczestnicy konkursu mogą realizować wszelkie aktywności. AB Ventures ogłasza nawiązanie partnerstwa z Xandar. Xandar to gra będąca połączeniem gry przygodowej i modelu Play to Earn. Xandar jest również grą MMORPG oraz MOBA zbudowaną na sieci Binance Smart Chain. AB Ventures jest globalną firmą Venture Capital inwestującą w wyselekcjonowane projekty. Huobi ogłasza nawiązanie współpracy z RocketX. Współpraca obu podmiotów ma zapewnić doświadczenie handlowe na najwyższym poziomie i umożliwić wzajemny rozwój zarówno użytkownikom Huobi, jak i RocketX. Więcej informacji o partnerze Huobi uzyskacie na stronie Rocket.exchange. Tencent dokonał zakupu 100 000 swoich tokenów. Zakup został przeprowadzony oczywiście za pomocą narzędzia automatycznego wykupu na PancakeSwap. Wspomniane narzędzie dokonuje zakupu tokenów Tencent o wartości 1 BNB co godzinę. Na dzień dzisiejszy projekt Tencent spalił łącznie ponad 1 milion swoich tokenów. Aby uczcić partnerstwo nawiązane przez Sui Wallet oraz Sui News, Sui postanowiło wydać nowy OAuth. Aby odebrać OAuth na Galaxy, należy wykonać załączone do tweeta czynności. Zastanawiasz się, jak kupić swoje ulubione kryptowaluty na Binance? Najnowsza aktualizacja Binance Build pomaga kupować kryptowaluty w 3 prostych krokach. Po kliknięciu kup na stronie głównej wybierz kryptowalutę, którą chcesz kupić, następnie wybierz metodę płatności oraz na sam koniec potwierdź swoje zamówienie. Aktualizacja adopcji łańcucha Chainlink. W tym tygodniu odbyło się 14 integracji 4 usług w 3 różnych sieciach. Pośród tych sieci znalazły się BNB Chain, Ethereum i Polygon. Binance informuje o usunięciu tokenów FET, FOT, Sky, Mbox i WIN z zasobów pożyczkowych Cross-Merging. Dodatkowo otrzymaliśmy informację, że token ION oraz BTC zostaną usunięte z Isolate Merging. Casper koncentruje się na rozwijaniu swojego ekosystemu dzięki partnerstwom i rzeczywistym przypadkom użycia. Casper oraz Casper Labs prowadzi wspólnie do wdrożenia 100 milionów użytkowników w branży blockchain. Bitmart Exchange informuje o listingu tokenów VWCL. Token Legends Government został zaprojektowany, aby zapewnić posiadaczom tokenów prawo własności w pełni zdecentralizowanym protokole. Więcej informacji dotyczących listingu tokenów VWCL pojawi się wkrótce. Tencent informuje, że Alaska Gold Rush zapewnia dodatkowe narzędzia do współpracy NFT z Tencent. Właściciele TGLP NFT zostaną umieszczeni na whitelistie dotyczącej wyprzedaży kopalni złota na Alasce zaplanowanej na przyszły miesiąc. Polygon nadal wspiera wysokiej jakości edukację dla programistów Web3, sponsorując Chainlink Fall Hackathon. Usługi Chainlink są szeroko stosowane przez dApps w ekosystemie Polygon, takie jak Aavegotchi oraz Cash.Gold. Avalanche nadal wzmacnia swój ekosystem programistów, dołączając do programu Chainlink Scale. Avalanche jest również pierwszym członkiem tej inicjatywy, który dokonał integracji wszystkich Chainlink w sieci głównej. Artykuł załączony do tweeta został poświęcony rosnącej dynamice Avalanche od czasu integracji Chainlink. Zespół Solfree ogłasza start swojej najnowszej usługi Solfree Free Launch. Launchpad stworzony przez Solfree jest już w pełni otwarty. Wspomniany projekt podkreśla, że jest to świąteczny prezent dla wszystkich twórców działających w ekosystemie Aptos. Właściciel drużyny NBA Dallas Maverick i gwiazda telewizyjnego show Shark Tank Mark Cuban twierdzi, że Bitcoin to dobra inwestycja. Miliarder chce jednak, aby cena kryptowaluty dalej spadała, aby mógł kupić trochę więcej bitcoinów. Inwestorów z rynku złota nazwał głupcami. Cuban wierzy w potencjał kryptowaluty i to pomimo trwającej nadal bezsy i upadku giełdy kryptowalut FTX. Wcześniej wyjaśnił, że bankructwo tej ostatniej firmy nie jest porażką rynku kryptowalut. Przyznał, że nie zna wszystkich szczegółów dotyczących sprawy, ale uważa, że sam Bankman-Fried może trafić na wiele lat za kratki. Tymczasem inny inwestor i gwiazda Shark Tank, Kevin O'Reilly, znany jako Mr. Wonderful, upiera się, że były szef FTX jest jednym z najlepszych traderów na rynku kryptowalut i wesprze go ponownie, jeśli otworzą swoją nową firmę.
Hakerzy sponsorowani przez rząd Korei Północnej ukradli od 2017 roku zasoby cyfrowe o wartości ponad $1 miliarda. Ujawniła to główna agencja szpiegowska Korei Południowej National Intelligence Service. W tym roku skradziono ponad połowę tej sumy, czyli około 800 miliardów wonów, 626 milionów dolarów. Co więcej, ponad 100 miliardów wonów, około 88 milionów dolarów, przejęto ofiarom z Korei Południowej. NIS twierdzi, że skupienie się Korei Północnej na cyberprzestępczości sprawiło, że ten kraj jest jednym z najlepszych na świecie, jeśli chodzi o kradzieże kryptowalut. Reżim Kimów zwrócił się ku tego typu przestępczości w 2017 roku. Stało się to po zaostrzeniu sankcji gospodarczych nałożonych przez ONZ, które z kolei były odpowiedzią na testy nuklearne i rakietowe Koreańczyków. Media zauważają, że Korea Północna wykorzystuje skradzione aktywa do finansowania swojego programu nuklearnego i wspierania swojej kruchej gospodarki, która od kilku lat stale się kurczy w wyniku surowych sankcji ONZ i pandemii COVID-19. NIS oczekuje, że cyberkoreańscy hakerzy jeszcze bardziej zintensyfikują swoje nielegalne działania cybernetyczne w 2023 roku. Ich celem mogą być nie tylko kryptowaluty, ale też szczegóły dotyczące nowych technologii i poufne informacje na temat południowo-koreańskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego. Popularna platforma OpenSea co jakiś czas mierzy się z oszustami NFT. Swój największy jak dotąd boom przeżywały w okresie minionej hossy, a w zasadzie to w pewnym momencie nawet ją nakręcały. Wtedy też właśnie platforma OpenSea stała się wiodącym miejscem do handlu niewymienialnymi tokenami. Równolegle powstawały legendarne już na zasadzie i topowe kolekcje, jak chociażby Bored Ape Yacht Club. Niestety tak jak w każdym innym segmencie branży kryptograficznej, tak i w przypadku NFT. Na każdym rogu czai się wiele oszustów, którzy albo czekają tylko na drobne potknięcie po stronie inwestorów, albo konkretnej platformy, albo są na tyle bezczelni, że dokonują jawnego włamania do protokołu. Niedawno na OpenSea dokonano ataku phishingowego, sprawiając, że funkcja aukcji prywatnych spowodowała utratę niewymiennych tokenów. Jako pierwsza o sprawie poinformowała firma antykradzieżowa Harpy. W wydanym komunikacie za pośrednictwem platformy Twitter ostrzegała ona posiadaczy NFT przed nowym rodzajem oszustwa obejmującym sprzedaż bez gazu na platformie OpenSea. Według Harpy hakerzy byli w stanie ukraść miliony zasobów cyfrowych, wykorzystując wspomnianą funkcję. Teraz pozostaje mieć nadzieję, że śladem nowego sposobu nie pójdą inni nieuczciwi uczestnicy rynku i nie zaimplementują rozwiązania na platformach o podobnym kodzie. Gdy użytkownicy chcą prowadzić sprzedaż bezgazową w ramach platformy OpenSea, muszą bowiem zatwierdzić prośbę o podpis nieczytelną wiadomością. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą również zezwolić na tworzenie prywatnych aukcji z nieczytelnymi podpisami. Podpisy często stanowią krok wymagany do zalogowania się i uzyskania dostępu do strony. Właśnie z tego powodu strony phishingowe często używają tej funkcji, aby prosić swoje ofiary o podpisanie jednej z nieczytelnych wiadomości. W rzeczywistości rzecz jasna podpis jest składany w celu przeprowadzenia prywatnej sprzedaży NFT ofiary w ręce oszusta za darmo. Transakcja odbywa się z wykorzystaniem łańcucha bloków, więc nie da się je cofnąć tak łatwo. Jeśli wiadomość zostanie podpisana, niewymienny token zostanie wysłany na adres portfela hakera. Oszustwo z wykorzystaniem podpisów jest wciąż niestety jednym z najczęstszych rodzajów złośliwych działań na blockchainie. Bądźcie więc szczególnie uważni i dbajcie o swoje środki. Minęło 100 dni od merge na Ethereum, a sieć stała się bardziej ekologiczna i odporna. Wydobycie według protokołu Proof of Work zostało zastąpione modelem konsensusu Proof of Stake. Dzięki temu zużycie energii w sieci zmniejszyło się o ponad 99%. Według Piconcha obecnie stajkowanych jest 15,7 miliona Ethereum, co stanowi około 13% całkowitej podaży. Przy dzisiejszych cenach ta ilość jest wyceniana na około 19,2 miliarda dolarów. Dodatkowo w sieci Ethereum znajduje się obecnie ponad 490 tysięcy aktywnych walidatorów. Hashrate Bitcoina mocno spadł z powodu ciężkich warunków pogodowych i presji na sieci energetyczne w Stanach Zjednoczonych. Ethereum nie ma już tego problemu. Staking nie jest jedynym byczym fundamentem dla Ethereum. Sieć ta jest również najlepszym na świecie ekosystemem NFT. Według Nansea w 2022 roku na Ethereum wybito i obracano NFT o łącznej wartości 23,7 miliarda dolarów. Co więcej, Ethereum wyprzedza znacznie drugi co do wielkości ekosystem NFT, czyli Solana. Inne platformy okrzyknięte pogromcami Ethereum, takie jak Cardano i Polkadot, nawet nie zbliżają się pod względem aktywności NFT. Największym gazożercą jest obecnie narzędzie do mintowania CoinToll Xen, które w ciągu ostatnich 24 godzin spaliło 164 Ethereum. Xen jest tokenem, który każdy może wybić i ma piramidalną tokenomię, ale nadal wydaje się być popularny. Pozytywne fundamenty sieci i ekosystemu nie znajdują odzwierciedlenia w akcji cenowej. Analitycy przewidują jednak więcej spadków cen Ethereum. Dodatkowo wskaźniki techniczne sugerują, że wsparcie na obecnych poziomach może zostać wkrótce przełamane. Co więcej, na wykresie można również dostrzec niedźwiedzi wzorzec trójkąta stępującego. To sprawia, że jeden z analityków prognozuje spadek ceny Ethereum do poziomu $1080.
To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!